Cześć, w tym filmie pojadę na podkrakowskie lotnisko Pobiednik Wielki. Wraz z widzem mojego kanału okrążymy Kraków Cessną. Wykonamy lądowanie Touch and Go na pasie lotniska Kraków-Balice oraz przybliżę kilka ciekawostek związanych z lotnictwem. Zapraszam! Tego filmu w żaden sposób nie planowałem. Można powiedzieć, że to trochę taki spontan. Próbuję od ponad miesiąca wybrać się na słowackie górskie drogi z 2 noclegami pod namiotem. I albo pogoda niepewna, albo coś innego, co uniemożliwia mi ten wyjazd. Ale w międzyczasie widz mojego kanału, Dominik, który jest motocyklistą, ale też pilotem, zaprosił mnie na okrążenie Krakowa samolotem Cessna. I oto jadę na lotnisko Kraków-Pobiednik Wielki, do tamtejszego aeroklubu. Dziś jest poniedziałek 27 maja i dowodem na to, że sezon motocyklowy się u mnie fatalnie rozkręca, niech będzie fakt, że olej i filtry już dawno zmieniłem, a do wczoraj jeździłem jeszcze na starym paliwie, zalanym w zeszłym roku. Dokładnie to 9 listopada zatankowałem bak do pełna przed wstawieniem motocykla do garażu na zimowy sen. W tym roku objechałem na tym paliwie wycieczkę na lot szybowcem, którą niedawno widzieliście, trochę wokół komina i dopiero wczoraj nastąpił ten dzień, gdy pierwszy raz wlałem już nowe, to bardziej wegańskie paliwo E10. I nie zamierzam usprawiedliwiać się dużym zbiornikiem RTK. Przyznaję, że słabo sezon zaczynam, ale już biję się w pierś i obiecuję poprawę. Od razu też melduję, że nie odczułem żadnej różnicy w pracy silnika czy mocy po zmianie paliwa z E5 na E10. Pewnie też to zeszłoroczne paliwo zdążyło już trochę zwietrzeć. No nic, jadę w kierunku wspomnianego aeroklubu, do którego mam spod domu raptem 25 minut jazdy. Przy okazji przetestuję też następcę mojego motocyklowego smartfona do nawigacji, ale o tym powiem później. Dziś motocyklem nie zrobię za wiele kilometrów, więc przynajmniej wybrałem bardziej krętą, alternatywną drogę. Ale nie jest to jakaś specjalnie atrakcyjna trasa, więc nie przedłużając, przenieśmy się już na miejsce. Dopiero co był odcinek z lotu szybowcem, to tym razem, pozostając nadal w lotniczych klimatach, będzie coś z silnikiem. Przy okazji pewna spójność zostanie zachowana, bo podjeżdżam motocyklem BMW, firmy, która przecież ma lotnicze korzenie, a dodatkowo modelem z silnikiem typu Boxer. A silnik Boxer znajduje się również pod maską Cessny, którą dziś polecimy. Wprawdzie mój posiada jedynie 2 cylindry, a silnik samolotu, który widzicie, ma ich 4, ale też chłodzony jest powietrzem, ma ponad 5 litrów pojemności i 150 koni mocy. Sporo motocykli ma większą moc, a potrafią oderwać od ziemi jedynie przednie koło. I gdzie tu sprawiedliwość? Przed lotem trzeba przygotować samolot. Ja zabrałem się za czynność, w której mam spore doświadczenie. Pozostało jeszcze zatankować obydwa baki znajdujące się w skrzydłach, sprawdzić olej oraz wykonać szereg innych ważnych czynności, tak by lot był bezpieczny. Tym wszystkim zajął się już Dominik. I kręcimy. Tak brzmi amerykański bokser wybudzony ze snu. Nasz plan lotu wygląda tak. Wystartujemy z lotniska Pobiednik Wielki, zrobimy okrążenie Krakowa południową stroną z lądowaniem typu Touch and Go na lotnisku Kraków-Balice i następnie wrócimy stroną północną do Pobiednika, czyli taka pętla, podczas której pokonamy dystans ponad 100 km. Dobra, jasne, zrozumiałem. Przepuścimy jeszcze lądujący samolot i w górę.
Nie był to mój pierwszy start w takim małym samolocie i też nie pierwszy z tego lotniska, ale to nie może się znudzić. Uczucie, gdy wibracje przenoszone przez niewielkie koła z nieutwardzonego pasa startowego ustają i wiesz, że maszyna właśnie oderwała się od ziemi. Ten samolot, jak i jego silnik, to konstrukcje dużo starsze ode mnie. Zostały wyprodukowane w latach 70. Oczywiście rygorystyczne przepisy wymagają skrupulatnych kontroli i regularnych serwisów, więc mimo kilkudziesięciu już wiosen na karku, samolot jest utrzymany w bardzo dobrym stanie. Cessna to firma pochodząca z USA, a model 172, którym lecimy, jest wyjątkowo popularnym, czteromiejscowym samolotem bardzo często wykorzystywanym do szkoleń. Jest on numerem 1 na świecie, jeśli chodzi o ilość wyprodukowanych egzemplarzy. Model ten powstaje od 1956 roku i nadal jest w produkcji. 172 wyprodukowano więcej niż jakiegokolwiek innego samolotu. Oczywiście przez te lata były udoskonalane, świeższe egzemplarze posiadają już nowocześniejszy kokpit. Są także różne wersje silnikowe, 4- i 6-cylindrowe boksery, jest też wersja z rzędowym 4-cylindrowym dieslem, a także wersje z napędem elektrycznym. Nowa taka Cessna 172 to koszt ponad 1,5 miliona złotych. A skoro o pieniądzach mowa, to właśnie zbliżamy się do lotniska Kraków-Balice, gdzie zrobimy lądowanie touch and go, czyli takie bez zatrzymywania, gdzie tuż po wylądowaniu pilot od razu otwiera przepustnicę i wzbija się ponownie w powietrze. Takie coś lotnisko umożliwia, mówiąc wprost, za darmo. Bo jeśli chcielibyśmy się tu zatrzymać, to dla takiego małego samolotu w Balicach jest to opłata wynosząca około 1000 zł. Tak w ogóle to pierwszy raz w życiu mam okazję lądować na lotnisku w Balicach z widokiem nie przez boczne okienko, a z perspektywy kokpitu pilota. Jest to coś niesamowitego. Ponadto lądowanie na tym lotnisku zawsze kojarzy mi się z powrotem z wakacji, ale od dziś zapewne będę miał już inne skojarzenia. No i cyk w górę, pracownik lotniska nie zdążył nawet wyjść z terminalem płatniczym, a nas już nie ma. Oczywiście wszystko to odbyło się legalnie, w kontakcie z wieżą i po otrzymaniu zgody na takie lądowanie. Piloci w ten sposób mogą doskonalić swoje umiejętności, bo jak wiadomo lądowania są jednym z najtrudniejszych manewrów. Żeby móc latać sobie taką Cessną, to trzeba przynajmniej ukończyć szkolenie na licencję pilota turystycznego i zdać egzaminy. Są to koszty przekraczające 40 000 złotych. Robiąc to na spokojnie po godzinach, to w maksymalnie rok można zostać takim pilotem. Choć i na upartego, skupiając się tylko na kursie, to można dokonać tego nawet w 2 miesiące. Następnie trzeba należeć do aeroklubu, opłacić członkostwo i później możemy korzystać z takiego samolotu, oczywiście pokrywając koszty paliwa i inne ewentualne opłaty. No i jeszcze dochodzi niepisany koszt odpowiednich okularów. Dominik zdradził mi, że każdy świeżo upieczony pilot obowiązkowo kupuje Ray-Bany model Aviator, ale bez polaryzacji dla czytelności urządzeń. Także sumując to wszystko, to niestety, latanie tanie nie jest, ale żeby polatać, nie trzeba od razu szkolić się na pilota. Jeśli ktoś chciałby odbyć taki lot widokowy, to bardzo polecam Dominika. Tutaj macie nazwę jego profilu na Instagramie. Samolot ma jednak trochę wspólnego z motocyklem. Przy manewrach skrętu przechyla się. Tak samo motocykl przechyla się na zakrętach i to jest jedno z najwspanialszych uczuć towarzyszących jeździe jednośladem. No i też nie bez powodu zwykło się mówić wśród motocyklistów użytkujących sportowe maszyny, że nie idziemy pojeździć, tylko polatać właśnie.
Pamiętam, że sam tak mówiłem, gdy jeździłem na sporcie. Miałem okazję złapać za wolant i poczuć, jak duże siły działają na stosunkowo małe powierzchnie sterowe. Reakcje samolotu na najmniejszy ruch robią wrażenie. Tak jak już mówiłem przy okazji filmu z lotu szybowcem, wrażenia z takiego małego statku powietrznego to zupełnie inna bajka niż lot wielkim samolotem pasażerskim. No i kolejna zaleta, przynajmniej dla mnie, że takiej Cessny nie musimy pilotować pod krawatem. I wylądowali tam, skąd wystartowali. Jak widzicie na screenie, lot wraz z tym międzylądowaniem w Balicach zajął nam niecałe 44 minuty, podczas których pokonaliśmy dystans ponad 104 km, a maksymalna prędkość, jaką osiągnęliśmy, to 187 km na godzinę. Właśnie będzie startował Aeroprakt A-22. To mały samolot produkcji ukraińskiej, którym kilka lat temu również miałem okazję lecieć. No fajne jest to latanie, co tu dużo mówić. To jest skoczków, bo to skoczków Fajne malowanie. Tak, fajne. A tamten jest też nasz aeroklubowski do ciągnięcia holów szybowcowych. Co dobre, szybko się kończy. Po rzuceniu okiem do hangaru wsiadam na swój samolot. Niestety bez skrzydeł, ale podobnie jak prawdziwy samolot, ten też nie musi się przejmować wieloma przeszkodami, jak na przykład uliczne korki. To było wspaniałe rozpoczęcie dnia. Jeszcze nie ma godziny 12, więc jadę w stronę domu, ale po drodze załatwię jeszcze kilka swoich spraw. Pogoda idealna, by przemieszczać się motocyklem, no i samolotem, rzecz jasna. A jeśli lot takim niedużym samolotem przyszłoby mi porównać do lotu szybowcem, który to odbyłem dopiero co, kto nie widział, to zapraszam do tego filmu. Link wyświetla się właśnie w prawym górnym rogu. No więc jeśli miałbym porównać, to tak naprawdę są to zupełnie inne doświadczenia i wrażenia z lotu. Szybowiec to coś wspaniałego i byłem zachwycony, choć moja natura petrolheada ciągnie w stronę samolotu. Po prostu, jeśli coś ma silnik, to biorę w ciemno. Dlatego słaby ze mnie rowerzysta. Również nigdy nie pociągało mnie na przykład żeglarstwo do tego stopnia, żeby zrobić patent żeglarza jachtowego. Ale patent na łodzie motorowe kilka lat temu zrobiłem, bo tam jest hałas, zapach benzyny i spalin. Wprawdzie jak na razie ani razu nie skorzystałem z tego patentu, ale no nic, zostawmy ten temat. Także wybierając pomiędzy samolotem a szybowcem, to wybrałbym ten pierwszy. Choć tak naprawdę ciężki wybór, bo ten lekki w odbiorze cichy lot szybowcem to też jest coś pięknego. Cóż mogę powiedzieć? Polecam wszystkim próbować, doświadczać, bo są to niesamowite przeżycia, nawet z perspektywy pasażera. Zmieniając temat, to tak jak obiecałem, kilka słów o następcy mojego nawigacyjnego smartfona. Samsunga Galaxy S5 zastąpiłem nowszym Galaxy Xcover Pro. Posiada on system Android 13, również jest wodo- i pyłoodporny i udało się go upolować na Elixie w bardzo dobrym stanie i cenie, bo zapłaciłem 270 zł. Odpowiadając na najczęstsze pytania, to w pełnym słońcu jak dziś wszystko widać, bo model ten ma bardzo dobrą jasność ekranu. Dotyk przez rękawiczki skórzane działa. Jeśli ktoś obawia się, że ewentualny deszcz będzie inicjował dotyk, to są aplikacje typu Touch Blocker, które umożliwiają wyłączenie dotyku na czas jazdy w deszczu. U mnie jest duża szyba, która chroni smartfona przed deszczem, więc ten problem raczej nie występuje. A gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego nie kupiłem jakiegoś taniego chińskiego urządzenia Android Auto, to dlatego, że wolę smartfona. Mam w ten sposób taki backup telefonu. Gdyby mój osobisty, który wożę w kieszeni, uszkodził się gdzieś w podróży, to przekładam kartę SIM do tego.
Natomiast cała reszta tak jak w tym filmie, bez zmian. Skonfigurowałem telefon dokładnie w ten sam sposób, co było mi już S5. Nadal w dalsze trasy używam aplikacji Mapy CZ i dla mnie jest to najlepsze rozwiązanie na tanią i dobrą nawigację motocyklową. Ale tak jak powiedziałem, kto jeszcze nie oglądał, to szczegóły w tym filmie i koniecznie przeczytajcie opis pod nim. Na koniec raz jeszcze polecam pilota Dominika, który jest również motocyklistą. Zapraszam na jego Instagram. Oczywiście zapraszam też na mój. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli Ci się podobał dzisiejszy lotniczy materiał, to zostaw proszę łapkę i komentarz. To dla mnie dużo znaczy. I do następnego filmu. Mam nadzieję, że będzie on już z mojego motocyklowego solo wypadu pod namiot. Na razie!